Witajcie moi drodzy w kolejnym przedświątecznym odcinku na kanale RusMi, czyli Czym żyje Rosja. Aleksiej Nawalny nie pozwala mi odejść od tematów związanych z jego osobą. W poniedziałek 21 grudnia znów zszokował swoich widzów i czytelników swojego bloga. Nie opadł jeszcze medialny kurz osłupienia po ostatnich zeszłotygodniowych rewelacjach, a już zwiększa napięcie u swoich widzów, publikując kolejny poruszający film. Przypomnę, że w zeszłym tygodniu ujawnił twarze funkcjonariuszy FSB uczestniczących w akcji pod tytułem Otrucie opozycjonisty. Kto nie widział, zapraszam do mojego poprzedniego odcinka. W ostatnim filmie, który ukazał się wczoraj 21 grudnia, pokazuje, jak używając specjalnej aplikacji zadzwonił jeszcze przed ujawnieniem śledztwa do wspomnianych funkcjonariuszy FSB i zapytał ich o szczegóły operacji dotyczącej swojego otrucia. Przedstawił się jako Maksim Ustinow, doradca byłego szefa FSB i obecnego sekretarza Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa, mówiąc, że sporządza notatkę dla naczelnika. Jeden z nich, z funkcjonariuszy FSB, Konstantin Kudriawcew, niczego nie podejrzewając, podjął rozmowę i wyjawił szczegóły całej operacji. Z rozmowy okazało się, że nowiczok był naniesiony na niebieskie slipy Nawalnego w okolicach rozporka. Funkcjonariusz, nie orientując się, z kim rozmawia, odpowiedział również na pytanie, co jego zdaniem poszło nie tak i dlaczego Nawalny przeżył. Stwierdził, że koledzy wszystko zrobili prawidłowo, a akcja nie powiodła się przez pilota, który zrobił międzylądowanie w Omsku, i lekarzy pierwszej pomocy, którzy podali opozycjoniście atropinę, czyli antydotum na trucizny. Czyli Nawalny przeżył, bo pewne służby, w tym przypadku reprezentowane przez pilota i lekarzy, zadziałały zgodnie z procedurami, co w Rosji nie zawsze jest oczywiste. Filmik po pierwszej dobie od publikacji stał się hitem internetu i zebrał ponad 13 milionów wyświetleń. Wielu ludzi udało się pod siedzibę FSB w Moskwie z żądaniem wyjaśnienia całej sprawy. Pikiety odbywają się też w innych miejscach i miastach Rosji. Część demonstrantów została zatrzymana. Na przykład dzisiaj, 22 grudnia, zatrzymany został przez służby porządkowe reżyser filmów dokumentalnych Witalij Manski, gdyż stał na łubiance z osobliwym, specyficznym plakatem niebieskimi slipami. Tym razem reakcja władz na opublikowany materiał była dużo szybsza niż w zeszłym tygodniu. FSB twierdzi, że to podróbka, a dziennikarskie śledztwo w sprawie udziału oficerów wywiadu w otruciu Nawalnego jest planowaną prowokacją przeciwko FSB. Wykorzystanie metody podmiany numeru abonenta to dobrze znana technika zagranicznych służb specjalnych, czytamy, wielokrotnie wdrażana wcześniej w działaniach antyrosyjskich. Aleksiej Nawalny, komentując to oświadczenie, napisał na swoim telegramie: co to jest podróbką? Głos Kudriawcewa, sam Kudriawcew, wydaje się, że nie zaprzeczają, że jest oficerem FSB. W każdej niezrozumiałej sytuacji obwiniaj zagraniczne służby, dodali z kolei współpracownicy opozycjonisty. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oskarżył Nawalnego o manię prześladowczą, po czym dodał: można również wyraźnie zidentyfikować pewne przejawy manii wielkości, ponieważ, jak mówią, porównuje się on, w domyśle berliński pacjent, nawet do Jezusa, a reszta to oczywiście manifestacje, o których pisał Freud, obsesja na punkcie rozporka itd. Jest też bardzo dużo komentarzy w rosyjskich mediach niezależnych. Politolog i dziennikarz Kirill Rogow na stronie Radia Echo Moskwy napisał bardzo ciekawy tekst o micie KGB, FSB, który przetrwał i Związek Radziecki, i trudną transformację lat 90. i który teraz przegrywa z niebieskimi slipami Nawalnego. Autor podkreśla, że mimo iż w ostatnich latach istnienia Związku Radzieckiego ludzie zmęczeni byli partyjną gerontokracją, stagnacją, marazmem komunistycznego systemu, to nie przestali wierzyć, że jest
taka jedna struktura, która nie została dotknięta ogólnopaństwowym rozkładem. Struktura, która stoi na straży wielkiej państwowości, atakowanej przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych, posiada informacje, których nikt innych nie ma, działa sprawnie i efektywnie. KGB. Mitu tego nie zniszczyła szokowa terapia lat 90., nieudana prywatyzacja i chaos związany z próbą demokratyzacji Rosji w latach jelcynowskich. Władimir Putin stał się głównym beneficjentem tego mitu, odrestaurował go i nadał blasku następczyni KGB, czyli FSB, jako organizacji wszechmocnej, nieomylnej i dobrze zorganizowanej. Na tym tle cios, jaki wizerunkowi FSB zadały ujawnione przez Nawalnego materiały, jest ogromny, mówi Rogow. Jak się okazuje, wszystkie tajemnice dają się łatwo rozpracować, a celem operacji FSB w ostatnich latach jest naniesienie trucizny w okolicach rozporka slipów opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Przeciętny wyborca oczywiście może nadal ufać słowom prezydenta, jakby chcieli, to by go zabili, ale wątpliwości o potędze FSB, niczym gęsty osad, zostaną w umysłach ludzi i trudno będzie się ich pozbyć. W sumie dlaczego śledztwo o FSB miałoby być sfabrykowane, skoro tak przekonujące są inne śledztwa Nawalnego, na przykład o miałkości rosyjskiego systemu, o rozmiarze korupcji wśród najważniejszych urzędników państwowych, o bezprawiu, o których to zjawiskach głośno się mówi w Rosji również podczas kuchennych rozmów. Pytanie, co Putin może dać Rosjanom, by zatrzeć wrażenie, że państwo rosyjskie jest państwem z papieru i poprawić społeczne notowania elity rządzącej. Okazuje się, że opcji jest coraz mniej, a to, czego Rosjanom potrzeba bardziej niż propagandy silnego państwa, to przede wszystkim poprawy sytuacji bytowej. Od kilku lat spadają dochody rozporządzalne obywateli rosyjskich, a perspektywy na poprawę sytuacji ekonomicznej w kraju nie rysują się optymistycznie. Pieniędzy dla obywateli nie ma, dlatego projektem społeczno-ekonomicznym numer 1 w grudniu tego roku jest państwowa kontrola nad cenami żywności. Wszystko zaczęło się 9 grudnia, kiedy Władimir Putin spotkał się z rządem w sprawach gospodarczych. Powiedział ministrom, że ceny żywności w kraju wzrosły o ponad 10% i nie ma to nic wspólnego z pandemią koronawirusa. Putin oburzył się na wzrost cen makaronu, bo jak ironicznie zaznaczają niektórzy eksperci, sam lubi nawijać makaron na uszy Rosjan. Po oświadczeniu prezydenta premier Michał Miszustin wezwał eksporterów, sieci handlowe i producentów żywności, aby nie bogacili się kosztem ludzi. Zaś prokuratura generalna zaczęła sprawdzać nieuzasadniony wzrost cen żywności. Czy to wystarczy, żeby zatrzymać rosnące w kraju niezadowolenie? Wydaje się, że niekoniecznie, bo trend obserwujemy od co najmniej 2 lat, czyli od reformy emerytalnej wydłużającej okres pracy, do tego jak czytamy w analizach Centrum Lewady, w Rosji wyczerpał się optymizm związany z aneksją Krymu, a państwo nie ma już żadnej przysłowiowej marchewki, by zaoferować ją obywatelom w zamian za poparcie. Rozczarowanie polityką władzy następuje szybciej w tych warstwach społecznych, które są mniej zależne od państwa. Wśród pracowników pozabudżetowych, pewnych siebie internautów, młodzieży z dużych miast. Zawężenie bazy poparcia dla władz rosyjskich nie oznacza dezintegracji systemu, ale wymaga innej strategii utrzymywania obecnego układu politycznego. W nowych warunkach władze muszą wybierać, na których warstwach społecznych mogą się oprzeć, a interesy których mogą
zaniedbać. Najbardziej lojalną grupę tworzą pracownicy budżetówki, osoby starsze i funkcjonariusze bezpieczeństwa. To przede wszystkim do nich jest skierowana dzisiejsza retoryka Władimira Putina. Są mało wymagającymi sojusznikami obecnego systemu. Przeważnie boją się zmian, bo uważają wszelkie zmiany w Rosji, że wszelkie zmiany w Rosji są po prostu na gorsze. Rozwiązanie palących problemów upatrują w większej obecności państwa w różnych sferach życia obywateli, a odgórna regulacja cen jest dla nich jedynym zrozumiałym i skutecznym mechanizmem powstrzymywania inflacji. Dla tej grupy osób autorytarny charakter rosyjskiej władzy jest dość naturalny. Uważają, że władza nie ma obowiązku informować wyborców o swoich dochodach, o dochodach swoich dzieci. Wystarczy zapewnić minimalną stabilność gospodarczą, a czasami symbolicznie wesprzeć ich podczas corocznych konferencji prasowych i tak zwanych priamoj linii, czyli bezpośrednich rozmów prezydenta z narodem. Denis Wołkow z Centrum Lewady uważa, że w perspektywie krótkoterminowej ta strategia zadziała, ale w dłuższej doprowadzi ona do pogłębienia społecznej polaryzacji, zaostrzy konflikt między młodymi i starszymi, internautami i widzami prokremlowskiej telewizji, pracownikami sektora publicznego i sektora prywatnego. Doprowadzi do wewnętrznych konfliktów i wrogości. Czy gra jest warta świeczki? Pyta retorycznie Wołkow. A ja zostawiam Was z tym pytaniem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i życzę Wam wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia i więcej normalności w nowym 2021 roku. Zapraszam Was również do subskrybowania mojego kanału, do pisania komentarzy pod każdym odcinkiem. Dziękuję.